Jest koniec IX wieku. Wielkie Morawy chylą się ku upadkowi pod naporem węgierskich najazdów. Ołomuniec, jedno z centrów tej dawnej potęgi, przestaje być bezpiecznym schronieniem. Wśród płonących grodów i rozbitej wspólnoty rodowej niedobitki Mojmirowiców, książęcej dynastii, wraz z duchownymi, którzy jeszcze niedawno szerzyli chrześcijaństwo według obrządku słowiańskiego, szukają ratunku. Cóż, może skierowali się ku północy, ku ziemiom, gdzie jeszcze można znaleźć schronienie i nowy początek wśród innych braci Słowian. Ich droga prowadzi do serca plemienia Wiślan, do dzisiejszego Krakowa. Tutaj, nad Wisłą, znajduje się potężne wzgórze Lasoty i tajemnicze krzemionki, pełne jaskiń, skał i naturalnych umocnień. Bo to może właśnie tutaj kiedyś osiedli przybysze ze zniszczonych już Moraw, przynosząc ze sobą pamięć dawnego państwa i tradycję liturgii, która powoli zanikała pod naporem łacińskiego kościoła. A w centrum być może ich nowej ojczyzny znajdował się oczywiście Kopiec Kraka, monument starszy niż legenda, miejsce od zawsze uważane za święte, najpierw pogańskie, a później chrześcijańskie. Tu mogło dojść do spotkania dwóch światów, dawnej, bezbożnej tradycji i chrześcijaństwa przeniesionego przez wygnańców. I właśnie na jego szczycie, jak sugerują pewne ryciny, miała stać tutaj budowla niezwykła, ponoć rotunda. Nie była to drobna kapliczka, jakich wiele powstało w tamtych czasach. Źródła ikonograficzne pokazują coś potężniejszego, z przyporami, z wysoką bryłą, być może kamienną. Wydaje się, że jeszcze w XVII wieku widniała na horyzoncie Krakowa, choć już wtedy chyliła się ku ruinie. Rotunda na szczycie kopca Kraka mogła być właśnie tym, pamiątką po Morawianach, którzy wraz z Mojmirowicami szukali nowego centrum na wiślańskiej ziemi. Być może to oni wznieśli tu miejsce kultu, łączące pamięć o dawnym królu założycielu z nową wiarą przybyłą tutaj z południa, którą chcieli za wszelką cenę ocalić. Zatem spójrzmy na tą sprawę teraz nieco bliżej. Z archeologicznego punktu widzenia śladów rotundy na szczycie brak, ale wspominałem już wam o ikonografii tej z XVI-XVII wieku, bo przedstawia ona bezsprzecznie na wierzchołku jakąś budowlę, którą można interpretować jako kapliczkę lub kościółek. Również i w tym miejscu obok na wzgórzu Lasoty istniała kiedyś rotunda świętego Benedykta, datowana najczęściej na XI wiek, chociaż ja się tutaj z tym do końca nie zgadzam, ale odcinek nie jest przecież o tym. Dalej, kopiec Wandy, to właśnie tam na nim od średniowiecza na szczycie znajdował się przecież krzyż. Tacy kronikarze jak m.in. Długosz wspominają o religijnym znaczeniu tego miejsca, bo same kapliczki i krzyże były wznawiane kilkakrotnie aż do czasów nowożytnych w tamtym miejscu. Ale co możemy powiedzieć o innych kopcach i kurhanach w takim aspekcie? Dalej w Krakowie kopiec Esterki, już oczywiście nieistniejący, gdzie na jego szczycie w XV i XVI wieku istniała według przekazów niewielka kapliczka. Później, opuszczając już Kraków, mamy do czynienia z kopcem tatarskim przecież w Przemyślu i tradycja mówi nam o ustawieniu krzyża na jego szczycie, gdzie sam kopiec pochodzi z czasów przedchrześcijańskich. To nie koniec, bo dalej mamy kurhany kujawskie, gdzie w niektórych przypadkach w źródłach i badaniach terenowych odnotowano ustawianie krzyży i figur świętych w tamtych miejscach na starszych nasypach, a mowa jest o tym w XIV i XV wieku i to jeszcze przecież nie jest koniec, bo góra świętego Wawrzyńca w Kałdusie koło Chełmna, gdzie na wczesnośredniowiecznym Grodzisku i kurhanach postawiono kościół, jest to wiek XII, niejako pieczętując chrystianizację tego miejsca. Podsumowując to wszystko, ogólna praktyka mówi nam ze źródeł ikonograficznych i kronikarskich, Długosz, Kromer, a także ryciny z XVI i XVII wieku, o istnieniu małych krzyży, kapliczek czy też małych kościołów na wzniesieniach, które miały przedchrześcijańskie dawniej znaczenie. Później często były to już kaplice cmentarne, na przykład w okolicach dawnych kurhanów
budowane najczęściej w formie pierwszych rotund. Mało tego, analogiczne przykłady spotykamy też przecież w samych Czechach i w końcu na Morawach, co wzmacnia tezę o wspólnej słowiańskiej praktyce dla tych wszystkich naszych ziem. Do końca średniowiecza kopce i kurhany w Polsce nierzadko sakralizowano przez ustawianie krzyży i kapliczek, a czasem poprzez stawianie tam w ogóle całych kościołów. Najlepiej udokumentowane przykłady to kopiec Wandy, kopiec Kraka, tutaj tylko tradycja ikonograficzna, kopiec tatarski w Przemyślu oraz adaptacja kurhanów i grodzisk, o których mówiłem też wcześniej. No cóż, dzisiaj nie ma już rotundy, o której tutaj mówię. Zniknęła z krajobrazu miasta na początku XVIII wieku, a wraz z nią zatarła się pamięć o jej fundatorach. Pozostały nam tylko ryciny, archeologiczne ślady i niedopowiedzenia pełne zagadek. Powróćmy jednak na chwilę jeszcze do Krakowa z końca wieku XVI. To tam arcyksiąże Maksymilian oblega miasto, a w tle na miedziorycie Adolfa Lautensacka widzimy dwa starożytne kopce, Krak i Wanda. Artysta zaznaczył na ich szczytach krzyże. Nie są to jednak realistyczne detale, ale tylko symbole, sugerujące istnienie miejsc świętych, które wznosiły się ponad miastem niczym strażnicy dawnych minionych czasów. Kilka lat później, w roku 1591, Tomasz Tretter przedstawia portrety legendarnego Kraka i Wandy, a w tle, co ciekawe, w oknach znów pojawiają się kopce. Tym razem widzimy na nich coś bardziej wyraźnego, małe, jakby przypominające budynki, jakieś kapliczki. Czyżby naprawdę wznosiły się tam niewielkie świątynie? No można by tak sądzić, gdyby nie kolejne, znacznie bardziej sugestywne świadectwo. Bo na rycinie Mateusza Meriana widać bowiem coś znacznie potężniejszego. Artysta ukazał panoramę Krakowa w ogromnym tutaj formacie, lecz mimo tego na szczycie kopca Kraka umieścił szczegół, który nie pozwala nam przejść obok niego obojętnie. To już nie jest skromna kapliczka. Widać przypory, kształt przypominający rotundę, smukłą, a jednak masywną, być może kamienną. Nawet drobna kropka symbolizująca romańskie okienko zdaje się świadczyć o tym, że była to kaplica, poważna, trwała budowla, a nie chwilowa konstrukcja. A co jeśli było to połączeniem rotundy z tym, co później już znamy bardzo dobrze z czasów średniowiecza, czyli stołpem? Nie wiem, czy znacie przeznaczenie takiej budowli, jaką była kiedyś w średniowieczu właśnie wieża ostatniej obrony, czyli stołp. A skoro mówimy o wieży ostatniej obrony, to może tam właśnie próbowali się schronić ostatni z Morawian, tych szlachetnie urodzonych Morawian, łącząc w sobie dwie jakby konstrukcje. Sakralną, czyli rotundę, i stołp, wieżę ostatecznej obrony, której mogli się schronić, niejako naznaczając to miejsce świętością oraz walką. Co na to po raz kolejny może powiedzieć nasza archeologia? Tutaj musimy się przenieść nieco już w czasie, do epoki dużo bardziej nam już niemal współczesnej. W latach 30. XX wieku, gdy badano sam kopiec Kraka, odkryto na jego szczycie dwa ogromne zagłębienia, oddalone od siebie o 8 metrów, wypełnione kredowym rumoszem i ziemią. Zbyt wielkie, by były tylko śladami po wieży triangulacyjnej, jak próbowano to tłumaczyć przecież nam przez cały czas. Bo tak naprawdę bardziej przypominają wyrwane z ziemi fundamenty, a skoro były to fundamenty, to musiała tu stać potężniejsza budowla. Być może ten stołp, a być może właśnie ta rotunda, wzniesiona najpewniej w czasach przedromańskich lub romańskich, na miejscu, gdzie wcześniej rósł potężny dąb. Zatem jaka jest prawda? Czy była to budowla sakralna jeszcze z czasów Morawian? Czy może był to stołp, który powstał wcześniej, już w czasach średniowiecza i wcale nie musi być przyporządkowany do czasów Morawian? Może to była stricte piastowska budowla zniesiona przez innych duchownych, tych już łacinników, przedstawicieli kościoła rzymskokatolickiego. Tego tak naprawdę nie wiemy, ale ślady istnienia tej tajemniczej budowli przetrwały w sztuce. Lautsack sygnalizuje ją krzyżem, Tretter szkicuje niewyraźnie, a Merian pokazuje najbardziej czytelnie, jak tylko mógł. A potem niestety przychodzi ten przeklęty rok 1655, potop szwedzki.
I Erik Dachenberg, tworząc rycinę oblężonego Krakowa, umieszcza ponownie rotundę na kopcu Kraka. Ona jeszcze tam stoi, ale już jakby przygasła. Nie jest to już triumfalna świątynia, czy też znak dawnych czasów, lecz budowla waląca się ku upadkowi, gasnąca, niemal ruina. Na planie Krakowa z roku 1702 kopiec widnieje już całkowicie nagi, pozbawiony tej tajemniczej, zagadkowej budowli. Rotunda zniknęła raz na zawsze. To, co przez stulecia górowało nad miastem, co prawdopodobnie ozdabiało średniowieczne uroczystości i budziło podziw wśród innych, obróciło się w końcu w ruinę i zostało ostatecznie wymazane z krajobrazu oraz naszej pamięci zbiorowej. Dziś mamy już tylko ryciny, drobne symbole na dawnych miedziorytach, szkice i dawne milczące zagłębienia w ziemi. Jak echo fundamentów dawnej świątyni, stołpu, rotundy, która przez chwilę stała na szczycie kopca Kraka, by zniknąć bezpowrotnie, zostawiając nas w niepewności. Czy była tylko cieniem legendy, czy tak naprawdę, choć na kilka wieków, kilka setek lat, górowała nad Krakowem niczym kamienny znak jego pradawnej chwały, być może nawet z czasów Wielkich Moraw. I dzisiaj tej prawdy nie potrafimy już sensownie, niestety, rozstrzygnąć, ale być może pod warstwami ziemi i czasu, który już dawno przeminął, wciąż tak w istocie rzeczy tkwią echa dawnych Morawian, uchodźców, którzy przynieśli ze sobą płomień starej dynastii i rozpalili go raz jeszcze właśnie tutaj w Krakowie na kopcu Kraka, na wzgórzach nad Wisłą. To właśnie oni mogli zostawić po sobie tę tajemniczą rotundę stop. Budowlę tak naprawdę o nieznanym nam charakterze, być może sakralno-obronną, która łączyła ze sobą w tym miejscu właśnie dwie różne jej funkcje. Pewnego rodzaju znak czy symbol, że nawet w czasach klęski i upadku można było jeszcze stworzyć coś, co przez kilkaset lat wrosło w pejzaż Krakowa, aż do czasów niemal nowożytnych.